Ten film już jakiś czas temu oznaczyłem na Netflixie, że chcę obejrzeć, więc kiedy tylko była premiera, stwierdziłem, jak najbardziej teraz jest możliwość, bo wielokrotnie Gal Gadot udowodniła mi, że jako aktorka w kinie akcji sprawdza się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No wiadomo, że do kina akcji nie trzeba mieć zbyt wielkich predyspozycji, chociażby Steven Seagal albo Jean-Claude Van Damme to potwierdzają, no ale stwierdziłem, zobaczę. No i tyle było, że tak powiem, mojego zainteresowania, ponieważ fabuły omawiać nie będę, bo jeżeli widziałeś Mission Impossible, co tam jeszcze możemy mieć, Jamesa Bonda i tak dalej, to dokładnie wiesz, jaka jest zasadność. Mamy naszego dobrą bohaterkę, oczywiście w tej roli tutaj Gal Gadot, i mamy naszych antagonistów, czyli złoli, czyli tych, których, no wiadomo, chcą zapanować nad światem, czy cokolwiek. No i stwierdziłem, ale mimo wszystko zobaczę, bo dobry akcyjniak może być ciekawy. Zresztą taki widziałem fajny wpis na Twitterze, że gdyby był taki termin jak akcyjniak od Netflixa, ten film idealnie by się w niego wpasował. Więc jeżeli chodzi o fabułę, naprawdę nic w tym filmie nie zaskakuje. To wytłumaczę na początek. Ja nie oczekiwałem, że ten film mi da jakieś odpowiedzi na nie wiadomo co, że wartość, jaka jest sens życia i w ogóle nie. To miał być akcyjniak, który po prostu pokaże coś ciekawego, coś nowego, może rzeczywiście jedną, dwie rzeczy da mi, których do tej pory nie widziałem, albo nie w takim stopniu. No ale niestety tak tutaj nie jest. W tym filmie nie ma tak, że nagle okazuje się, że proszę bardzo, fabuła jest super fajna. Nie, ona jest skomplikowana. Ty od A do Z wiesz, o co chodzi i to by mi naprawdę nie przeszkadzało, gdyby nie to, że tutaj się nic nie wyróżnia, bo wiesz, czasami może mieć fabułę płaską jak stół, może się nic nie dać, ale mamy jeden zwrot akcji, czy powiedzmy jeden jakiś motyw będzie to mi się podoba, rzeczywiście to zrobili tak, że jestem zainteresowany, zaintrygowany, może film nie jest super, ale ta rzecz, no ale tutaj jeżeli chodzi o fabułę, takich rzeczy nie ma, ten film po prostu jest, chciałbym powiedzieć może nudny, ale no nie, no ta akcja jest, tylko oglądamy na zasadzie, no to ona zrobi teraz to, bo to już widziałem, to robił Tom Cruise, Mission Impossible, dobra, a tutaj mieliśmy Kingsman, i to wszystko dokładnie tak to jest, więc jeżeli chcesz film, który po prostu możesz włączyć i jak stwierdzisz w połowie, no to ja może pójdę pomalować sufit, nie ma problemu, możesz iść, może ja pójdę skosić trawę, nie ma problemu, a może ja pójdę zobaczyć jak woda mi się gotuje w czajniku, będzie bardziej interesujące, to jest właśnie takiego typu film, wrócisz po 20 minutach i tylko, no to rzeczywiście nie straciłem nic, więc jeżeli chodzi o fabułę, tutaj ten film nie powala. Lepiej jest, jeżeli chodzi o aktorów, bo rzeczywiście, no jak już mówię wcześniej, Gal Gadot się nadaje do takowych roli. No i ikoniczna rola Diany Prince, czyli Wonder Woman, no to wiadomo jak jest. Może będzie trzecia część, może nie, o tym pogadamy kiedy indziej. No ale rzeczywiście jako tajna agentka MI6, tak to rzeczywiście się nazywa, no wiadomo, wywiad brytyjski, Londyn, te klimaty i tak dalej, ona się sprawdza. I rzeczywiście nie tylko ona, bo no, mamy kilku pozytywnych bohaterów, mamy też kilku złoli. Jedni są powiedzmy dobrzy z tego czy innego powodu, a złole, no to wiadomo, mamy jednego złola, który jest po prostu zły i to wszystko, dziękuję bardzo, bo on się chce zemścić, bo on chce panować nad światem, bo jemu nie udało się wygrać, kiedy były paszporty Polsatu i nikt nie przygarnął, więc stwierdził, nie, ja będę zły, będę po prostu wszystkich tam masakrował jak tylko idzie. No mamy też takich złoli, którzy, no może rzeczywiście bym chciał coś lepiej, coś więcej, więc różnorodność jest i tutaj też niespecjalnie to się wszystko wyróżnia. To jest na zasadzie, ktoś miał pomysł, że w filmie ma się pojawić dobry, zły, ma być strzelanina, ma być bijatyka, ma być pościg, 500 000 wybuchów i to wszystko wrzucimy. I tak to rzeczywiście jest, ale aktorsko to się broni. Spokojnie. Może czasami trudno uwierzyć, że Gal Gadot robi te wszystkie rzeczy, które robi, te wszystkie bijatyki, no ale to jest kino, my musimy to uwierzyć, my możemy. Z drugiej strony dużo łatwiej uwierzyć, że to robi Gal Gadot, niż chociaż miałby to robić Woody Allen, prawda, czy Sheldon Cooper, że tak powiem, z Teorii Wielkiego Podrywu, no ale w porządku nie jest źle. Jest kilka rzeczy w tym filmie, które mi się nie podobają, ale to jest znak czasu, bo to rzeczywiście widać. Jest taka jedna scena, to niczego nie zdradzę akurat, ale po jednej z akcji nasi bohaterowie, nasza właśnie grupka, ta z MI6, postanawiają uczcić, że akcja się udała, czy tam, że się nie udała. No nieważne, w każdym razie idą sobie do knajpy, ponieważ to jest Anglia, no to nie idą sobie gdzieś tam powiedzmy do restauracji, nie, no idą do zwykłego baru, szybkiej obsługi, gdzie można zjeść frytki i tak dalej, no i sobie odpalają piwko, no i w porządku, no i nie byłoby nic dziwnego,
Gdyby nie fakt, no wiadomo, że piwo, no to jest, to konkretne to jest reklama, czyli lokowanie produktu. Patrzę, a tutaj mamy ludzisków, no i oni sobie piją piwo bezalkoholowe. Ktoś by powiedział, ale stary, no co się czepiasz, no po prostu są agenci, muszą być cały czas na służbie. No nie w tym momencie, oni w tym momencie celebrują i to i kilka innych rzeczy to jest znak czasu, bo gdyby ten film był zrobiony z 20-30 lat temu, lata 80., 90., on by się idealnie wpasował, naprawdę, bo był genialny na tamte czasy, no to by to wyglądało rzeczywiście inaczej, pewnie by było dosyć, no nawet piksele nie tak dawno po raz który oglądałem, tam po wygranej bohaterowie świętują inaczej. No ale jak już mówię, to jest znak czasu, pojawiają się te rzeczy, pojawia się oczywiście poprawność polityczna, której tak no niespecjalnie lubię. Trzeba zaznaczyć jednak, że w trakcie oglądania tego filmu celowo i świadomie, to jest bardzo ważne, wybrałem obejrzeć wersję z dubbingiem, z polskim dubbingiem, bo stwierdziłem, dubbing w polskich animacjach wrócił. Polski dubbing w animacjach, w bajkach bardzo często się sprawdza. W filmach tutaj jest na dwoje babka wróżyła, z przewagą na to, że babka nie wywróży nic dobrego. No i rzeczywiście ten dubbing jest bardzo płaski. Naprawdę. To jest tak jakby ktoś, nie wiem czy za karę oni ten dubbing robią, czy jak to ma wyglądać, bo to jest w ten sposób, że ona czyta, emocji jest zero, naprawdę. No to w tym momencie już minister rolnictwa, czytając jakieś tam oświadczenie o wywozie niczystości stałych z terenów zagrożonych zalaniem, dużo bardziej jest ekspansywny, dużo bardziej ekspansywny, a że jest zagadał, dużo bardziej jest, więcej emocji w tym się wszystkim kryje. Więc rzeczywiście ten dubbing, no nie, jeszcze ty nie i jeszcze długo nie. No rzeczywiście nie wyglądało, muszę przyznać, że nie wyglądało to dobrze. I jedna rzecz oczywiście do naszych aktorów dubbingowych, bo jest jedna postać, kobieta, która się nazywa Nomad. No wiadomo, że nomad jest takie słowo po angielsku i po polsku, no ale nasi bohaterowie ją tu nazywają nomadka, powiedzmy. Ma być, bo to kobieta, wiadomo, bo nie pani reżyser, tylko reżyserka, nie pani minister, tylko ministra i tak dalej, więc nomadka. No ale to jest w ten sposób, ja wiem, że nie powinienem się akurat ja konkretnie czepiać, bo ja mam dykcję super rewelacyjną, naprawdę, tylko chyba Scooby-Doo ma lepszą niż ja, ale to jest, tak się zastanawiam, co oni mówią, nomadka czy nomadka? I specjalnie później poczekałem, aż na napisach będzie, że jest nomad i sprawdzałem, nawet po polsku jest, że głos pod postać nomad podkłada to, ale to można powiedzieć, jak najbardziej czepiasz się skóry w ogóle, nie, ale tylko pokazuje, że nasz dubbing w tej sferze nie jest dopracowany, nie jest rzeczywiście zrobiony super świetnie. Powiedziałbym obejrzę sobie po angielsku i będzie, no nie będę tego filmu nie będę drugi raz oglądał, mimo że jak to jest bardzo często w przypadku takowych filmów, jest brama floriańska do drugiej części, trzeciej, 15 do tego, żeby zrobić cykl. To jest też kolejny znak czasu, że w tym momencie każdy film niemalże, który jest kręcony, powiedzmy jakiś taki akcyjniak, komedia, który ewentualnie gdzieś tam może mieć potencjał, nawet ostatnio przecież horrory, Netflixowy film z Russellem Crowe'em również, więc jest oczywiście możliwość, szansa zrobienia kolejnej części, kolejnego filmu. No to będzie wszystko zależało od tego, czy ilość łapek albo podwójnych łapek, bo takowe również Netflix się zgodzi. Na razie nie jest najgorzej. Sprawdzałem dopiero właśnie przed nagrywaniem tej recenzji. Ten film, czyli Heart of Stone, czyli tam Misja Stone, jak to woli, jest na pierwszym miejscu na Netflixie, więc domyślam się, no, skoro Tyler Rake doczekał się drugiej części, skoro inne filmy również mają przymierzone, czemu nie? Tyler Rake był wykonany troszeczkę inaczej, lepiej, ciekawiej. Jest kilka aspektów w filmie, które również mi się podobają, bo wizualnie jest to zrobione w miarę interesująco. No ale już wiele razy mówiłem, że wizualia nie są w stanie rzeczywiście pokonać wszystkiego. To jest taka produkcja, którą możesz obejrzeć spokojnie po tygodniu pracy czy coś i sobie, czy szkoły, oglądasz sobie i dziękuję bardzo. Mówię, możesz siąść, obejrzeć od A do Z, a możesz sobie odpuścić i stwierdzić, ok, w połowie, no to dobra, to ja idę wyszorować garnki, bo może będzie to ciekawsze zajęcie. Ale tego filmu, no ja z czystym sercem tobie polecić nie mogę. Bardzo mi przykro, jeżeli chcesz zobaczyć moją cenę, sprawdź na Filmwebie, tam to jest oznaczone, bo film nie wnosi nic nowego. No, w miarę nie jest nawet interesujący, nie jest wciągający. Ten dubbing jest naprawdę płaski, jak stół i
No, co tu dużo mówić. Nie, Gal Gadot, dziękuję bardzo, to jeszcze nie tędy droga. Niby Netflix reklamuje, że jeżeli widziałeś Tylera Rake 2, jeżeli widziałeś Czerwoną Notę z Gal Gadot, Ryanem Reynoldsem oraz Dwaynem Johnsonem, to ten film się na pewno spodoba, będzie rewelacyjny, będzie super. Taką przynajmniej otrzymałem notkę na Twitterze. Nie, bardzo mi przykro, nie tym razem, poczekamy, może będzie Wonder Woman 3. Wiemy, że już niedługo Gal Gadot wystąpi w filmie Królewna Śnieżka, bo wiadomo, że Disney robi wszystkie swoje animacje w postaci filmów aktorskich. Ona akurat zagra złą królową, czy tam księżniczkę? Nie, chyba królową. Tak, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ale tym razem, drogi Netflixie, no tak, będę używał i od dzisiaj będę używał tej nomenklatury. To jest kolejny akcyjniak z Netflixa. Ale niestety jest to bardzo pejoratywne i według mnie nie jest to pozytywne określenie na produkcje, które, no co tu dużo mówić, ta platforma ostatnimi czasy nam serwuje. Ale mimo to, jeżeli kochasz Netflixa, lubisz ich filmy i uwielbiasz oglądać, słuchać recenzji, to tutaj na tej liście Netflixowych filmów jest zrecenzowanych całe mnóstwo.